To jest Gadające muszle. Opowieści o uchodźczym życiu i ludziach, którzy je tworzą. Dzień wyjazdu był bardzo samotny. Jedna walizka i rzeczy dla kota spakowane szybko, niemal automatycznie. Potem siły się skończyły. Trudno było zebrać siebie do kupy. W samochodzie zapaliła się kontrolka stanu baterii. Jakby i jemu kończyła się energia. Oboje ruszałyśmy wyczerpane. Przez długie miesiące nie było skąd się naładować, tylko złe wiadomości, malejąca nadzieja na powrót do normalnego życia, wyjazdy przyjaciół i kolegów. Powoli wyrywały się ostatnie korzenie. Nadszedł dzień, kiedy jedynym sposobem, by odzyskać choć odrobinę energii dla mnie i dla samochodu, było ruszyć w drogę daleko. Ważne było dla mnie nie tylko bezpieczeństwo, ale też możliwość zachowania mojej stałej, wieloletniej pracy, tego niewielkiego kawałka stabilności, który pozwalał mi utrzymać siebie i rodzinę w czasie wielkiej utraty. Wyjechałam w piątkowy poranek, piękny, słoneczny, pusty dzień. Czasem droga kończyła się nagle i zostawał tylko kierunek. Jak w życiu, koniec trasy nie zawsze oznacza koniec podróży. Po kilkudziesięciu kilometrach dotarłam do polskiej granicy. Pusto, ani samochodów, ani ludzi. Panika wyjazdu sprzed kilku miesięcy minęła, w powietrzu został tylko ciężki smutek. Strażnicy po obu stronach nie okazali większego zainteresowania naszemu skromnemu towarzystwu. Tylko polski funkcjonariusz poprosił, żebym po kontroli zajrzała do weterynarza przy granicy, sprawdzić kocie dokumenty. Dwaj weterynarze od razu zwrócili uwagę na mojego dużego, puszystego, adoptowanego kota. Rasowy? Zapytał jeden. Na pewno nie, odpowiedziała. Nie jest skarbem narodowym, tylko moim. Chwilę później kot otrzymał dokumenty legalnego, stałego mieszkańca Polski. Przy drodze stały duże, ciemnozielone namioty. Jeszcze kilka miesięcy wcześniej przyjmowano w nich tysiące zmarzniętych, przestraszonych uchodźców. Tu otrzymywali odpoczynek, ciepło, transport, tymczasowe schronienie i możliwość ogrzać duszę przed dalszą, nieznaną drogą. Teraz namioty były puste. Tylko wiatr poruszał ich ścianami. Brama życia. W momencie przekraczania tej granicy fizycznej i emocjonalnej ogarnął mnie niewymowny smutek. Nie wiedziałam, na jak długo jadę, czy kiedykolwiek wrócę, czy znajdę pomoc i będę umiała o nią poprosić, czy zdołam oswoić nieznane, jak będę dalej żyć. W tej chwili na telefon otrzymałam SMS-a. Jeżeli uciekasz przed wojną, dostaniesz ochronę i pomoc w Polsce. Od tej wiadomości zrobiło mi się jednocześnie i ciepło, i smutno. Wszechświat zawsze wie. Droga do Warszawy była jak we śnie. Czasem chciało mi się płakać tak bardzo, że musiałam walczyć ze łzami, bo jazda we łzach jest niebezpieczna. Mimo smutku czułam jednak, że robię to, co powinnam, że to najlepsze, co mogę teraz zrobić dla siebie i rodziny. Na wjeździe do Warszawy utknęłam w korku. Wtedy zobaczyłam na niebie samolot. To było niezwykłe i wzruszające poczucie normalności. Przyjechałam do spokojnego kraju, do miasta, które żyło zwyczajnym życiem. Stało w korkach, latało samolotami, spieszyło się na weekend w ten piątkowy wieczór. I niech tak zawsze będzie. Niech nikt nigdy nie musi wiedzieć, czym jest wojna.